Witam wszystkich, proszę Państwa, w progach nieznanego Państwa. Nabawicie się cholery raz, dwa, trzy, cztery. To następny cytat z mojej przeszłości i tym cytatem chciałbym wrócić do moich opowieści dziwnej treści z Dar es Salaam i z przedmieści. Co Wam chciałem powiedzieć? Pogoda się ostatnio pogorszyła, to znaczy pada prawie bez przerwy. Są takie dni, gdzie pada dosłownie cały dzień. Teraz mamy krótką przerwę w deszczu i tak naprawdę nigdzie nie da się wyjść ani niczego zrobić na zewnątrz, bo jak już pada, to pada bardzo solidnie. Do tego od 10 dni mamy ciągłe wyłączenia prądu. Przynajmniej co drugi dzień prąd jest wyłączany na 8, czasami 10, a nawet mieliśmy jeden przypadek do wyłączenia prądu, które trwało 12 godzin. Więc nie są to jakieś specjalnie pozytywne wieści, ale człowiek jest takim zwierzęciem, które potrafi się przyzwyczaić do wielu rzeczy. I tak też staramy się to odbierać. Ale mimo wszystko chcę Wam pokazać coś, co trochę napawa optymizmem. To znaczy ta dzielnica, w której teraz mieszkamy, naprawdę rozbudowuje się i mamy tutaj nawet przez nas tak zwane centrum handlowe, gdzie otwierają się nowe sklepy. Jest też kilka starych sklepów, które bardzo lubimy, gdzie robimy chętnie zakupy. I chciałem Wam właśnie przedstawić takich kilka miejsc, które dla nas są interesujące, które odbieramy w miły sposób. Dlatego też zapraszam Was po prostu do pooglądania tego zwykłego, szarego życia w Dar es Salaam. Miłej zabawy. Witam Państwa i pozdrawiam z naszego lokalnego centrum handlowego. No jak widzicie, wygląda centrum handlowe jak wygląda, ale wszystko jest prawie co można potrzebować tutaj. Tu kolega Boda z muzyką też robi swoje interesy i czeka na klientów. Nie potrzeba lepszego taksi albo czegoś tam innego. Mamy tutaj sklep z kosmetykami, mamy sklep tutaj z butami, mamy tutaj sklep z różnymi tam artykułami spożywczymi. Można nawet sobie skopiować jakieś tam rzeczy z USB albo prosto z telefonu. Jest też Makala, gdzie sobie można pieniążki przelać z telefonu tam na różne inne konta. Z tyłu tam jeszcze bardziej myjnia samochodowa. No jak wszędzie Boda, jeźdźcy są wszędzie obecni i czekają na klientelę. To jest takie jedno z naszych centrum handlowych, a kawałeczek dalej naturalnie, tak jak to się zalicza do centrów handlowych, jest mała restauracja. Przepraszam za wyrażenie, to jest taki minibar, można to nazwać, a obok niego następny sklep spożywczy. Po drugiej stronie też macie sklepy spożywcze, tak zwane sklepy spożywcze, gdzie można się zaopatrzyć odpowiednio. A tu możecie zobaczyć wnętrze takiego sklepiku małego, ze wszystkim co tam potrzeba do życia. No, nawet papier toaletowy jest, sos pomidorowy, duży, mały, kosmetyki. Widzicie, nie potrzeba wcale dużego sklepu, żeby wszystko kupić. Ciastka są też tam i nawet na owady jakiś środek. A tu kolega teraz obsługuje klientów. No, tak to wygląda inaczej. Jumbo Rafiki! Tu nasz mały kolega z Tanzanii, który też chciał nas pozdrowić. Tam widzicie następny sklep. Jest tego dużo na każdym kroku. Tak naprawdę takich mini sklepików. Tu naturalnie studio fryzjerskie. To jest tego też bez lików na każdym zakręcie i następne małe sklepiki. I nasza ulica.
A tu mieliście pozdrowienia od dzieci z autobusu szkolnego. Dzieci są tu naprawdę bardzo, bardzo miłe. To muszę przyznać. Są zupełnie inne niż w Europie. Ale to o tym można będzie jeszcze wiele porozmawiać. O, tutaj jak widzicie też boda, bez końca. Jakieś takie samochodziki dostawcze, jak potrzebujecie sobie wynająć, też macie. Tam naprzeciwko widać już następne sklepy. I idziemy tam zaraz do jednego sklepu kupić sobie jakiś dobry alkohol, bo tam jest też w bardzo dobrej cenie. Nie wiem, czy już wam pokazywałem, ale jeśli nie, to wam pokażę. Alkohol z Indii. Rum, bardzo dobry. I tu jest taki jedyny sklep, gdzie to wyszukaliśmy i można kupić. A tam niedaleko, żeby was nie skłamać, zobaczcie, tam już jest wejście na plażę do oceanu. No jakieś 50 metrów stąd. No, jakie są drogi, to już zamówiłem, to wiecie. Zobaczcie sami, tu jest ten sklep alkoholowy, co można tutaj kupić. Jest praktycznie wszystko, nawet reklama. No, macie Jägermeister, Hennessy, różne rzeczy. Duży wybór winek. I innego alkoholu, jak widzicie. To wszystko to jest znane Havana Club. Ceny są takie, jakie są. To możecie sami zobaczyć. Gin i tak dalej. A my najchętniej kupujemy to. Taki rum. Nazywa się, żeby tak nie skłamać, Contessa. I zobaczcie, ile kosztuje. 17 000 szylingów. Dwunastoletni rum. No i wiele. No to znacie na pewno. Wódka Absolut. I inne rzeczy. Tak wygląda taki sklepik z alkoholem. Świetnie zaopatrzony na te warunki. No jak widzicie, to tak wygląda to nasza osiedlowa ulica z centrum handlowym i z wieloma innymi przyjemnymi rzeczami do kupienia. A tu naprzeciwko kupujemy papieroski i wodę. I płacimy za karton papierosów i wodę 20 000 szylingów. No, przeliczcie sobie. To nie jest drogo, prawda? Tak wygląda Tanzania. Tak wygląda codzienne życie w Tanzanii. Jak zwykle to chcę wam pokazywać, bo to jest ważne. Można przy tym czuć wiele swobody, wiele wolności i wiele normalności. A że wygląda to inaczej niż w Europie, musi wyglądać inaczej, bo jesteśmy w Afryce, w Tanzanii, a nie w Europie. Ale zapraszam was tutaj. Przyjedźcie, zobaczcie. Zobaczcie, tu nasz ulubiony mały sklepik. To znaczy tutaj to jest jako hurtownia chyba. Tu kupujemy papieroski sobie. Macie tam różne rodzaje. Tu można kupić też alkohol różnego rodzaju. I taki europejski, i taki stąd, z Afryki. Nawet taki truskawkowy coś jest nowego. I różne napoje. Przychodzimy tutaj z chęcią. Ceny są wspaniałe. I to też się zalicza do naszego ulubionego centrum handlowego. Zobaczcie, jak można zapakować motorek do transportu. Nie trzeba żadnej ciężarówki, nie trzeba niczego. Zapakowane na boda i pojedzie do klienta. Tak tu wygląda nasze życie, drodzy Państwo. Tanzania całą twarzą. I papieroski. Zobaczcie Państwo, tu nasze nowo rozwijające się centrum handlowe w pobliżu, gdzie mieszkamy. No jeszcze 3 miesiące temu nie było tutaj nic, a teraz macie tutaj Mveni Plaza. Już jest pierwszy mini supermarket i jakiś tam następny sklep z częściami samochodowymi, przede wszystkim z oponami. Tutaj będzie już coś nowego, ale zobaczcie ten parking jaki to jest zrobiony. Jest gładko, jest równo, nie ma kamieni. Otoczenie bardzo ładne, zobaczcie sobie. Jakie drzewka piękne. Takie w jakich kolorkach.
I tak się nasze centrum handlowe w pobliżu rozwija. Niedługo nie będziemy musieli w ogóle jeździć na większe zakupy do centrum miasta. A tu będzie apteka, o, zobaczcie sobie. A możecie tam zobaczyć trochę tego sklepu, jak już tu jesteśmy. Tak wygląda nowy supermarket tutaj. Otwarty przed 2 tygodniami. Możecie sobie mopika kupić, możecie sobie miotły kupić i takie tam wszystkie rzeczy do jedzenia. A obok tu macie warsztat stolarski. Tak się tutaj pracuje. A tu jest ten miły pan, który nas obsługuje. Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry. Perfekt. Dzień dobry. Widzicie? Ten pan też po polsku ładnie mówi. Przywitał się z nami. To będziecie go mogli pozdrowić. A teraz idziemy na zakupy. No więc tak, jak mogliście się sami przekonać, zdarzają się też i pozytywne rzeczy w tym całym życiu. Pojawia się coś nowego, coś co napawa optymizmem, a na pewno uprzyjemnia życie, jeśli ma się też do tego pozytywne kontakty z miejscowymi ludźmi, to życie staje się jeszcze bardziej znośne, jeszcze bardziej do przyjęcia, a nawet często staje się przyjemne. I to znowu taka krótka relacja o naszym codziennym życiu, przeprowadzona przy uroczej lampce nocnej, jaka pewnie jest już niedostępna do kupienia nigdzie w Europie, bo to jest naprawdę ewenement z drewna zrobiona, trochę z metalu, ale odzwierciedla też i ta lampka nocna nasze życie tutaj. Czyli sam realizm, sama prawda, bez oszukiwania, z pozytywami, z negatywami, z życiem takim, jakie jest. Życzę wszystkim Państwu miłego wieczora. Nie przejmujcie się deszczem i zimnem, bo taka jest kolej rzeczy, takie są pory roku. I zapraszam do następnego spotkania z cyklu opowieści dziwnej treści z Dar es Salaam i z przedmieści. Dobranoc Państwu.